ludzi zarabiali 5 000, wydali 7 000 i mieli co miesiąc oszczędności 10 000. Trzeba zrobić coś takiego, nawet jeżeli ja mówiłem po polsku. Kotlet schabowy? Schabowy. Schabowy, dokładnie. Pani widzi, Sychy. mimo 40 lat i fakt, że ja jestem prawdziwym fanem. One thing that you can't replicate is the concept of the English pub. Okay. Kiedy ja wracam z trzeciego kraju do Polski, czuję się, że wracam do domu. Robin Barnett, British diplomat, formerly Her Majesty's ambassador in Warsaw. Mr. Ambassador, you have been associated with Poland for over 40 years. Why Poland? How did it come to pass? When I was growing up, I read a lot about Poland and its fascinating history. I would actually like to work abroad and apply the British Foreign Office. I was brought up here to what then was known as Victory Square. So this is one of the first places I visited. But of course there was a big difference. I arrived in Poland during the course of martial law, and the authorities were terrified of demonstrations and basically boarded up most of the square. You could get round and see the tomb of the unknown soldier, but it was one of the first symbols of being in a communist country under martial law for me. But of course, this square also contained the Hotel Orbis Victoria, which was one of the very few restaurants in Warsaw where you could always get something decent to eat. So this square played a modest part in my social life as well. Kilka razy był Pan w Polsce, aż w końcu został Pan ambasadorem. To prawda. Pierwszy raz podczas komunii, podczas stanu wojennego i potem. Drugi raz od 1998 do 2001 roku. Bardzo interesujący okres, między innymi moment, kiedy nareszcie Polska dostała członkostwo w NATO, więc niezwykle ważny, biorąc pod uwagę historię tego kraju. I po raz trzeci jako ambasadorem od 2011 do 2016 roku. I ewidentnie po raz czwarty, bo kiedy skończyłam karierę dyplomatyczną, zdecydowałem wracać do Polski i do Warszawy, więc mam specyficzna perspektywa, co się stało w tym kraju. A co się stało? Prawdziwy cud. Znamy efekt komunizmu, nic pozytywnego, ale mówiąc szerzej, tylko 10 lat i Polska już członkiem NATO, tylko parę kolejnych i już Polska członkiem Unii Europejskiej. Dlaczego moim zdaniem? Większość Polaków już rozumieli, jak przetrwać zupełnie głupi system gospodarczy. Stan wojenny, kolejki, ale trzeba kombinować. Pamiętam bardzo fajny żart, że ludzie zarabiali 5 000, wydali 7 000 i mieli co miesiąc oszczędności 10 000. Szerzej mówiąc, coś w tym jest. Why did you decide to spend your life in Poland?
What happened that you settled here? On top of that, I genuinely believed that I still had unfinished business. Not as a diplomat. By chance, here in Warsaw, I met a wonderful Polish lady, and the rest, as they say, is history. It provided me with a very important insight. What is a Polish family like from the inside? And all too often, even if you live for decades in a foreign country, a snapshot of what I call, in a way, real life, that's to say, family life, you only get in small doses. You might get invited to a wedding or to a party at somebody's house. But what I learnt from now being married to a Pole and having a quite large Polish family has been fascinating and invaluable, because it fills in some of the detail that explains why Brits are Brits and Poles are Poles. Oh, to why Brits are Brits and Poles are Poles? Jakie są te różnice? Są dosyć dużo, ale mówiąc szerzej, mamy o wiele więcej wspólnych rzeczy. Ludzi w moim kraju też żyją tak zwani na wsi. Ale my znamy, że na wsi po angielsku jest coś zupełnie innego niż na wsi tutaj w Polsce. Dekada temu jeszcze, kiedy wracałem do Londynu, pierwsza rzecz, szukać bardzo fajnej hinduskiej curry. Teraz? Po co, kiedy mamy wspólna tradycja? Ale na wsi to jest coś zupełnie innego. Bardzo często my znamy, że OSP jest nie do końca, ale jedno centrum życia. Mamy coś podobnego w Wielkiej Brytanii, ale nie aż tak. I ja bardzo szanuję, że ludzie ze wsi ciągle dbają o tradycjach, żyją bardziej tak jak kiedyś. Czego w sobie nie doceniamy według Pana? From the English perspective, are the things that you find particularly interesting in Poland that we don't sufficiently appreciate? I don't think it's that you don't appreciate, but one thing that you can't replicate in Poland is the concept of the English pub. Okay. British people and Poles enjoy a drink, a meal, but that concept of going out to the pub in your local village is really quite different here. Another thing I'm always extremely careful about is the sense of humour. Poles have a great sense of humour. Brits have a great sense of humour, but I think not quite the same. And I have always tried to be very careful, because in any language there's nothing worse than telling a joke and absolutely nobody is laughing. Yes. Poland is a truly fascinating place for domestic tourism. Given Poland's complex history, the fact that Poland's location has changed more than once, the fact there have been a whole series of different occupying powers,
everywhere you go, you will find different mentalities. You will find amazing historical places to visit. And on top of that, great countryside, rivers, fascinating country. And even going down some country road, you will find a monument. I'm still not sure that Poles quite appreciate. Most people would be glad to see the back of most of the communist architecture. I think it's up to a point, a valuable reminder of what happened. I know you are a keen advocate for railway heritage. Don't we treat it with sufficient respect in Poland? That's undoubtedly true. As you know, I have been to the famous steam railway centre in Wolsztyn. I even drove a steam train, which for me was an absolute dream come true. So one of the things I will continue to do while I'm here is to do whatever I can in a small way to help popularize Poland's steam railways. Wspomniał Pan o języku polskim, o nauce naszego trudnego języka. Co jest najtrudniejsze i jak Pan to pokonał? Bo kiedy słyszę Pana odmiany przez przypadki, to jestem pod wrażeniem. Wymowa moja jest o wiele lepiej niż 40 lat temu, ale od czasu do czasu jest jedna kluczowa słowa. Mam kilka przykładów. Ksiądz nie jest absolutnie łatwo. Kotlet schabowy. Schabowy, dokładnie. Sychy. Pani widzi, Sychy. mimo 40 lat i fakt, że ja jestem prawdziwym fanem, ale kluczowa sprawa, ewidentnie język był komunistyczny i korumpowany w interesie tak zwanej naszej partii. Proletariuszów wszystkich krajów łączy się towarzysz obywatel, ponieważ to był sposób dla reżimu demonstrować kluczowa rola klasy robotniczej, ale przede wszystkim partii. Kiedy wracałem po raz drugi, plac Piłsudski, to był dla mnie wielka demonstracja, że wracaliśmy już do demokracji i do normalności. Także w języku. Tak. Ale domyślam się, że miłość do Polski też ugruntowała Pana język polski. To prawda, ale kluczowa rzecz, bardzo dużo słownictwa. Bo kiedy spotykamy się z ludźmi, dogadamy o politykach, może o wakacjach. No, Brytyjczycy to o pogodzie, Anglicy. A- Takie my mamy przeświadczenie. Ale Polacy też z żoną. Po raz pierwszy nie tylko używałem język polityczny, język wakacyjny i lekki, ale też codzienny język. Pralnia na przykład. Mnóstwo lat ja byłem do piekarni, żeby kupić jakiś chleb. I niedużo rozumiałem różnicę, więc trzeba zrobić coś takiego, nawet jeżeli ja mówiłem po polsku. Czuje się Pan tutaj jak u siebie? Tak. Kiedy ja wracam z trzeciego kraju do Polski, czuję się, że wracam do domu. Jedyne miejsce, gdzie jest troszeczkę inaczej, ewidentnie, do Wielkiej Brytanii i wracając, bo to jest drugi mój dom.
ewidentnie też część mojego serca jest w Wielkiej Brytanii i druga część tutaj. Pięknie. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję. Super miło było. Wszystkiego najlepszego.